Szanowni Państwo, w tym materiale zaprezentuję 12V wiertarko-wkrętarkę marki Parkside PBSA 12D2. Zapraszam na film. Prezentowana wiertarko-wkrętarka jest częścią systemu bezprzewodowych elektronarzędzi 12V Parkside X12V-Team. Z kartonowego opakowania nałożonego na walizkę dowiadujemy się o najważniejszych parametrach tego narzędzia, a mianowicie, że uchwyt wiertarski posiada automatyczną blokadę i pozwala montować osprzęt o średnicy chwytu od 0,8 do 10 mm. Wiertarko-wkrętarka osiąga maksymalny moment 28 Nm, maksymalną szybkość obrotową na pierwszym biegu 350 obrotów na minutę oraz na biegu drugim 1300 obrotów na minutę. Te parametry pozwalają jej na wiercenie otworów o średnicy do 25 mm w drewnie oraz do 8 mm w metalu. W sprzedaży dostępne są dwa zestawy. Widoczny tutaj sam korpus w walizce oraz pełny, który zawiera dodatkowo baterię 2Ah i ładowarkę. Walizka jest dosyć typowa dla Parkside'a, plastikowa, z metalowymi zapięciami i czerwoną ruchomą rączką. W środku, poza samym korpusem, znajdziemy tylko instrukcję. Narzędzie posiada po bokach magnesy przytrzymujące bity, ale w odróżnieniu do wariantów w serii 20V nie został tutaj dołączony żaden osprzęt. Parkside posiadał kilka wariantów tego modelu. Począwszy od importowanego przez Grizzly oznaczonego symbolem C2, należą one do systemu X12V-Team. Trzeba tutaj zaznaczyć, że istniał też wariant oznaczony C2, importowany przez Compernas, który nie był kompatybilny z 12V systemem Parkside'a. Model C2 od Grizzly wyróżniał się kątem rozwartym między rękojeścią a osią obrotu, srebrnym pierścieniem nastawy sprzęgła oraz charakterystycznym przełącznikiem biegów umieszczonym na obu bokach narzędzia. Prezentowany w tym materiale D2 jest jednym z dwóch obecnie dostępnych wariantów. Również firmowany jest przez Grizzly, ale tym razem rękojeść ustawiona jest prostopadle do osi obrotu, a przełącznik biegów, co zaraz pokażę, umieszczony jest tradycyjnie od góry. Wariant oznaczony D3, firmowany przez Compernas, sprawia wrażenie delikatnie dłuższego, delikatnie inaczej wyprofilowanego, z uchwytem wiertarskim o ciut innym kształcie. Różnice są w budowie, ale jeśli chodzi o pozostałe parametry techniczne, to nie widać ich między wariantami D2 a D3. Przyjrzyjmy się teraz budowie wariantu D2. Narzędzie jest dosyć małe, lekkie i poręczne. Z zamocowanym uchwytem wiertarskim ma 190 mm długości. Jednak cechą charakterystyczną tego modelu, niezależnie od wariantu, jest możliwość odłączenia uchwytu wiertarskiego. Wówczas osprzęt montujemy do gniazda sześciokątnego, ale długość korpusu spada do 150 mm. Szerokość wiertarko-wkrętarki to 60 mm. Wysokość korpusu bez baterii to 170 mm, a z założonym akumulatorem 2Ah to 190 mm. Masa urządzenia z baterią, ale bez uchwytu, wynosi 867 g, a po jego założeniu rośnie minimalnie ponad kilogram. Jak wspomniałem, tym razem mamy do czynienia z klasyczną konstrukcją, a zatem mamy spust uruchamiający urządzenie i pozwalający płynnie sterować jego obrotami, przełącznik kierunku obrotów, trójstopniowy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora, pierścień ustawiania sprzęgła, odłączalny uchwyt wiertarski, a od góry przełącznik biegów. Uchwyt wiertarski demontujemy odciągając czerwony pierścień od urządzenia. Przydatną może okazać się możliwość zamontowania krótkiego bitu w gniazdo sześciokątne i założenie na niego uchwytu wiertarskiego. Jednak wbrew tego, co mogą sugerować niektóre grafiki, nie da się zamontować uchwytu, gdy użyjemy dłuższego bitu. W narzędziu dysponujemy 20 ustawieniami sprzęgła. Ponumerowane od 1 do 19 ograniczają moment obrotowy, natomiast ostatnie z symbolem wiertła pozwala na pracę z maksymalną mocą. Wciskając spust nie tylko rozpoczynamy wkręcanie lub wiercenie, ale także włączamy oświetlenie miejsca pracy
oraz uruchamiamy sprawdzenie poziomu naładowania baterii. Wszystkie diody pozostają zapalone tak długo, jak długo pracuje narzędzie. Jak wspomniałem, urządzenie jest niewielkie i dosyć dobrze leży w dłoni. Długość rękojeści mogłaby być nawet krótsza. Natomiast szkoda, że tylna część korpusu nie jest wyprofilowana tak, by opierała się na dłoni między kciukiem a palcem wskazującym. Dla porównania zestawię teraz tę wiertarko-wkrętarkę z najmniejszym, a jednocześnie najmocniejszym Boschem serii 12V. Widać, że konstrukcja i rozmieszczenie przełączników są do siebie zbliżone. Bosch jest jednak trochę mniejszy. Inaczej też rozwiązane jest mocowanie odłączalnego uchwytu wiertarskiego. W przeciwieństwie do Parkside'a nie ma możliwości jego założenia, gdy w gnieździe znajduje się nawet krótki bit. Za to możliwe jest zamontowanie poza uchwytem wiertarskim również trzech innych końcówek. Mam też wrażenie, że Bosch lepiej leży w dłoni. Więcej na jego temat możecie zobaczyć w jednym z wcześniejszych materiałów. Jeśli porównamy narzędzie z 20V Parkside'em, to zauważymy, że jest ono wyraźnie mniejszy i poręczniejszy. Tak poręczne narzędzie śmiało można stosować nawet przy delikatniejszych pracach. Sprawdźmy zatem, na jaką kontrolę nad maksymalnym momentem obrotowym pozwalają ustawienia sprzęgła. Zobaczmy teraz, jak wygląda ta charakterystyka w porównaniu z prezentowanym przed chwilą Boschem oraz przykładowym wkrętakiem elektrycznym Parkside'a, tym podobnym do Boschowego Xie. Widać, że zarówno wkrętak, jak i wkrętarka Boscha pozwalają na troszkę większe ograniczenie momentu, a przez to nawet na jeszcze delikatniejsze wkręcanie. Sprawdźmy teraz, jak daje sobie radę przedstawiona wiertarko-wkrętarka w bardziej wymagających zadaniach. W tym celu przeprowadzę standardową serię testów wkręcania oraz wiercenia, jakim poddaję wszystkie wiertarko-wkrętarki. Bateria na początku testów była naładowana do pełna. Pod koniec wskazywała jedną z 3 kresek. Wkręt ciesielski 5×70 został wkręcony bez problemu. Wiertarko-wkrętarka poradziła sobie również z wkrętem ciesielskim 8×120, chociaż nastąpiły tutaj przerwania pracy. Jak widać, udało się wkręcić nawet wkręt ciesielski 8×260. Choć znowuż wkrętarka kilkukrotnie się zatrzymała. Z wkrętem do drewna 8×120 poradziła sobie bez problemu. Wkręt do drewna 10×200 okazał się górną granicą możliwości prezentowanego sprzętu. Udało się go zagłębić jedynie na 80 mm. Wiercenie 8 mm wiertłym krętem do drewna nie stanowi problemu.
Wiercenie 25 mm wiertłem opadkowym było troszkę większym wyzwaniem. Przede wszystkim ze względu na grubość materiału. Osprzęt kilkukrotnie blokował się w otworze. Z ostatnim testem wiercenia ta wiertarko-wkrętarka sobie nie poradziła. Wiertło Irwin Blue Groove o średnicy 32 mm okazało się zbyt wymagające i udało się jedynie wywiercić otwór na głębokość 10 mm. Podsumowując, narzędzie jest dosyć małe i poręczne. Pod tym względem wypada zdecydowanie lepiej od prezentowanych przeze mnie wcześniej narzędzi 20V. Brakuje mu jednak do flagowych narzędzi systemów 12V. Jeśli chodzi o testy wydajności, to poradziło sobie ono z nimi zadziwiająco dobrze. Zauważalnie brakowało mu mocy w stosunku do większych wiertarko-wkrętarek, ale większość zadań została wykonana. Oczywiście raczej nie jest to sprzęt do ciężkich prac. Dobrze jednak wiedzieć, że w razie potrzeby można się nim posłużyć i w trudniejszych przypadkach. Jego rozmiary, zwłaszcza po uwzględnieniu odłączonego futerka oraz przyzwoite możliwości ograniczenia momentu obrotowego sprawiają, że w zasadzie można nim zastąpić także wkrętaki elektryczne. Zatem Parkside PBSA 12 jest złotym środkiem pomiędzy słabymi wkrętakami elektrycznymi pozwalającymi na dużą swobodę przy drobnych pracach, a silnymi 20V wiertarko-wkrętarkami. To narzędzie wydaje się idealne do większości zastosowań domowych.